Czy można uszkodzić sobie mięsień? W pierwszej chwili odpowiedź wydaje się być oczywista. No pewnie, że można. No i teraz pewnie już niektórzy myślą, że zaraz powiem, że nie można. Ale nie, odpowiedź jest dobra, mięsień można sobie uszkodzić. Tyle tylko, że w większości przypadków, jak ktoś mówi, że uszkodził mięsień, to okazuje się, że coś sobie uszkodził, ale to wcale nie był mięsień. I co teraz? No teraz to wszystko muszę wyjaśnić. Zrobię to zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w okrąglutkim 50. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Drwęga, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Pięćdziesiąty. No proszę. Szczerze mówiąc, kiedy stawiałem swoje pierwsze kroki podcastowe, to ta liczba wydawała się nieosiągalna. W wielu wpisach znanych podcasterów czytałem, że zazwyczaj ludzie wypalają się przy 6., 8. nagraniu. I nie powiem, że nie miałem chwili słabości. A jak dodatkowo otwarcie nowej kliniki ograniczyło mi czas, to po częstotliwościach moich nagrań widać, że nie jest łatwo. Ale ciągle z tyłu głowy mam potrzebę kontynuacji tego projektu i mam nadzieję, że niebawem znów będę mógł sobie pozwolić na chwilę refleksji, tym razem przy 100. odcinku. No dobra, to wystarczy gadania i do tematu mięśnie. To w końcu o co chodzi z tym ich uszkadzaniem? Powiem od razu, żeby nie było wątpliwości. To, co nazywamy potocznie mięśniem, w istocie składa się w uproszczeniu mówiąc z dwóch części. Z części kurczliwej zbudowanej z tkanki mięśniowej oraz ze ścięgien, za pomocą których mięsień przyczepia się do kości. Mamy więc coś, co nazwiemy jednostką mięśniowo-ścięgnistą. I choć budowa anatomiczna jest dalece bardziej skomplikowana, to dla naszych potrzeb pozostanę na tym poziomie abstrakcji. No i teraz sytuacja pierwsza. Jeżeli ktoś dozna urazu bezpośredniego, czyli na przykład zostaje czymś uderzony, to może dojść do uszkodzenia części kurczliwej mięśnia. Uszkadza się wtedy taka właściwa część mięśnia, prosto mówiąc to czerwone. Takie uszkodzenie w zależności od siły uderzenia i powierzchni uderzającej może być bardziej lub mniej poważne. Uszkadza się mniej lub więcej włókien mięśniowych. Przy bardziej poważnych uszkodzeniach pojawia się masywny krwiak wewnątrz mięśnia, a to dlatego, że mięśnie są bardzo dobrze ukrwione, więc ich uraz powoduje również zerwanie sporej wielkości naczyń. A raczej rzadko dochodzi do całkowitego przerwania ciągłości mięśnia. Takie pewnie powstałyby prędzej, jeśli w mięsień uderzyłby wąski przedmiot, na przykład kij w sportach walki albo brzeg sztachety na weselu. A tak bardziej realnie to może na przykład narta, jak ktoś kogoś porządnie skotuje na stoku. Diagnostyka takiego urazu to uwaga, głównie badanie USG. Śmieję się znowu, bo kto słucha moich tu wynurzeń, to pewnie kojarzy mnie ze słabym zwolennikiem tego badania, ale wcale tak nie jest. Każde badanie ma swoje zastosowanie. Taki mięsień będzie mocno spuchnięty. Zobaczymy krwiaka, możemy ocenić jaka część brzuśca mięśnia została rozerwana. A ponieważ najczęściej przynajmniej część włókien jest zachowana, pacjent nadal może napiąć mięsień i poruszyć odpowiednią częścią ciała. Oprócz USG mamy oczywiście możliwość wykonania jeszcze badania rezonansem magnetycznym, po które to badanie ja osobiście często sięgam, w szczególności w przypadkach wątpliwych lub kiedy diagnozujemy problem po dłuższym okresie czasu od urazu. Niezależnie od tego, jaki mięsień zostanie w taki sposób uszkodzony, objawy i postępowanie będzie podobne. Zbierający się krwiak, tworzący zbiornik, można we wczesnej fazie opróżnić, wykonując punkcję. A po kilku dniach krwiak wykrzepia, zyskując konsystencję galaretowatą i usunąć to można, usunąć przez igłę to jest w zasadzie trudne. I w takim okresie, jeśli krwiak jest masywny, usunięcie możliwe jest tylko na drodze operacyjnej. Po paru dniach krwiak może schemolizować, czyli rozpuścić się i wtedy znów mamy szansę na ewakuację lub zacznie włóknieć i powstanie większa lub mniejsza blizna, która będzie bardziej lub mniej przeszkadzać.
Na tym etapie najważniejsze będzie odpowiedź na pytanie, czy i jaka część włókien mięśniowych została przerwana. Innymi słowy, czy krwiak tylko rozwarstwia od siebie włókna, które mają zachowaną ciągłość, czy może część włókien ma przerwaną ciągłość i krwiak znajduje się pomiędzy kikutami takich włókien. Jak łatwo się domyślić, ta pierwsza sytuacja jest bardziej korzystna. Krwiak ewakuujemy lub sam się wchłania lub powstaje większa lub mniejsza blizna, jak powiedziałem, i pacjent może od samego początku porządnie się rehabilitować i leczenie rokuje znakomicie. Gorzej, jeśli jednak włókna mięśnia ciągłości nie mają. W takiej sytuacji oceniamy, jaki odsetek włókien został rozerwany. I tu już dalej nie ma jasnych wytycznych, ale przyjmujemy ogólnie, że jeśli uszkodzenie dotyczy więcej niż 30% przekroju mięśnia, to zaczynamy zastanawiać się nad leczeniem operacyjnym. Taka operacja polega wtedy na usunięciu krwiaka z pomiędzy kikutów mięśnia i na ich zeszyciu koniec do końca. No i nie jest to łatwe, bo w tkance mięśniowej szwy kotwiczą się nie za dobrze, ale się da. Po urazie brzuszca mięśnia postępowanie rehabilitacyjne jest bardzo ważne. Widziałem kiedyś taką pracę, która oceniała wyniki gojenia mięśnia w zależności od sposobu postępowania i wychodziło, że najlepiej goi się mięsień zeszyty i rehabilitowany. Gorzej taki, który został zeszyty i nie został zeszyty i podjęto wczesną terapię, a najgorzej taki, który był po prostu unieruchamiany. Początek rehabilitacji nie będzie intensywny. Działamy przeciwobrzękowo, wykonujemy tutaj ruchy bierne w bezpiecznym zakresie ruchomości, a jeśli operator jest pewny swoich ruchów, to i czynne ruchy możemy się pokusić, a poza fizjoterapią okolica jest zabezpieczona jakąś formą łuski czy też ortezy. Sam brzusiec goi się dość szybko. Po 3 tygodniach unieruchomienie przestaje być nam potrzebne, jednak upewniamy się, że pacjent nie będzie wykonywał jeszcze ruchów z oporem, które stopniowo wprowadziłbym raczej po 6 tygodniach. Oczywiście to nie wszystko, co możemy robić na fizjoterapii, ale na resztę w zasadzie zostawiam fizjoterapeutom. Sytuacja pierwsza omówiona, to w takim razie czas na scenariusz uszkodzenia numer 2. Nagłe przyspieszenie, nagły start, czyli nagłe, silne napięcia mięśnia, który niespodziewanie pociąga za swoje nie bardzo napięte ścięgno. Przykład, co powiesz na nagły start do piłki? Żeby to zrobić, noga zakroczna nagle napina swój mięsień trójgłowy, czyli 2 głowy brzuchatego i płaszczkowate i trach, coś się urywa. Najczęściej dochodzi wtedy do zerwania na przebiegu ścięgna, czyli zrywa się tym razem to białe. A w omawianym przypadku, jak się domyślasz, dochodzi oczywiście do zerwania ścięgna Achillesa, które pomimo, że jest największym, najgrubszym ścięgnem naszego ciała, to nader często potrafi się zerwać. Zanim przejdę dalej, muszę jeszcze wspomnieć o pewnej alternatywie dla całkowitego zerwania Achillesa. Ponieważ jak już wiesz, Achilles wieńczy tak naprawdę 3 różne mięśnie, 3 różne brzuśce, to może tak się zdarzyć, że zerwaniu ulegną tylko włókna od jednej z nich. No właśnie, słyszałeś kiedyś o łydce tenisisty? To właśnie zerwanie włókien od jednej głowy mięśnia trójgłowego, a mianowicie głowy przyśrodkowej. I co prawda czasem ktoś by mógł powiedzieć, że to przecież uszkodzenie tego czerwonego, czyli brzuśca, ale zapewniam cię, że nie. Zrywa się ścięgno, co prawda nie na tej samej wysokości, co w przypadku zerwania całkowitego Achillesa, tylko sporo wyżej, dokładnie w miejscu, gdzie czerwone się kończy. Kiedy dokładnie oglądamy takie uszkodzenie w trakcie operacji i zajrzymy od spodu na brzusiec, to znajdziemy wyłącznie zerwane włókna ścięgna, które w tym miejscu jest bardzo cienkie, ale za to szerokie. Kto w tej chwili widzi mnie na YouTubie, to tu w rogu widzi taką zerwaną całkowicie głowę przyśrodkową i jej ścięgno. U dorosłego mężczyzny szerokość ścięgna głowy przyśrodkowej to pewnie ze 3 cm. Zerwane ścięgno najczęściej kwalifikujemy pierwotnie do zeszycia. Praktyka jest taka. Każdy mięsień ma swoje spoczynkowe napięcie. To znaczy, że nawet jeśli sami nie napinamy mięśnia, to on sam z niewielką siłą pociąga za ścięgno. Kiedy ścięgno przerwiemy, brzusiec pociąga za kikut i odsuwa go od drugiego.
Tak więc jeśli dochodzi do całkowitego zerwania ścięgna, raczej marne szanse są na prawidłowe jego wygojenie. Co prawda po unieruchomieniu między kikutami wytworzy się zazwyczaj blizna, tyle tylko, że takie ścięgno będzie finalnie za długie i wyjściowo brzusiec będzie obkurczony, więc nie wygeneruje maksymalnej siły skurczu, które wedle prawideł biomechaniki zależy od wyjściowego jego rozciągnięcia. Ścięgno głowy przyśrodkowej mięśnia brzuchatego nie musi zerwać się całkowicie, a często dochodzi do zerwań częściowych. W tej sytuacji zaczynamy się zastanawiać nad wskazaniami do operacji. Całkowite nie budzą wątpliwości, no nie wiem czy na pewno, no a częściowe nie do końca znam źródło tej informacji, ale w pracy ze sportowcami przyjmowaliśmy zawsze granicę 30% szerokości ścięgna. Jeśli więc zerwane było więcej niż 30% szerokości ścięgna danej głowy mięśnia, to pacjent był kwalifikowany do operacji. Na to ze sportowcami. Aby zeszyć ścięgno, zakłada się na zerwane końce wytrzymałe szwy, odpowiednio blokuje się je w jednym kikucie i potem przeprowadza do drugiego kikuta i tam również w specjalny sposób blokuje. Ważne jest, aby nasze szwy sięgnęły części makroskopowo zdrowego ścięgna, takiego, które nie jest rozwłóknione i w którym szwy będą się dobrze trzymały. Zbyt brzeżne zakotwiczenie szwów może spowodować ich zsunięcie i nic z naszego szycia wtedy nie będzie. Zazwyczaj nawet w przypadku tak dużego ścięgna jak Achilles wystarczą 2 lub 3 bardzo wytrzymałe szwy. Preferujemy szwy niewchłanialne grubości 2, tak zwane dwójki, lub cienkie taśmy. Podobnie przy szyciu szerokiego ścięgna brzuśca również zakładamy 3 szwy na ścięgno, tak od spodu brzuśca i potem kotwiczymy je w zasadzie już w Achillesie. A w przypadku szycia całkowitego zerwania ścięgna Achillesa istnieje technika szycia przezskórnego. A w takim wypadku, aby zeszyć ścięgno, nie przecinamy skóry na kilku centymetrach, tylko wykonujemy 8 małych dziurek po bokach i w odpowiedni sposób przekładamy szwy, zbliżając finalnie kikuty do siebie. Różne są opinie na ten temat, na temat tego sposobu. Jedni twierdzą, że ostatecznie nie ma różnicy, jak się zeszyje, a inni udowadniają, że w ten sposób nie odtwarzamy prawidłowo ciągłości ścięgna i odpowiedniej rotacji jego włókien. Mnie osobiście ciągle nie przekonuje ta metoda przezskórna i zawsze szyję Achillesa z tradycyjnego cięcia. Jak postępujemy po zeszyciu ścięgna? W tym przypadku nasze postępowanie jest troszkę ostrożniejsze, ponieważ ścięgno nie ma tak dobrego unaczynienia jak mięsień i przebudowuje się zdecydowanie wolniej. Moi pacjenci standardowo pozostają bez obciążenia w łusce gipsowej zdejmowanej do ćwiczeń przez 6 tygodni, a potem przez kolejne 6 używają specjalnego buta zwanego walkerem. W tym bucie początkowo pod piętą znajduje się kilka wkładek sprawiających, że pacjent chodzi niejako na obcasie. Wraz z upływem czasu wkładki po kolei wyciągamy i pacjent zmniejsza ustawienie podeszwowe w stawie skokowym. To główne wytyczne, a po resztę znów odsyłam do fizjoterapeuty. Szczególnie polecam pewną monografię, którą popełniły moje koleżanki fizjoterapeutki, opisując dokładnie krok po kroku postępowanie po szyciu ścięgna Achillesa. Na stronie tego odcinka pod adresem www.drmik.pl/050, jak 50 odcinek podcastu, znajdziesz link do tej książki. Można go pobrać sobie. Jest jeszcze trzeci sposób na uszkodzenie mięśnia. Mianowicie można sobie całkowicie oderwać ścięgno od jego przyczepu od kości. Jest kilka mięśni, dla których jest to charakterystyczny sposób uszkadzania się. Jest to na przykład ścięgno mięśnia piersiowego, którego problem omawiałem pod koniec pierwszej fali pandemii w odcinku 27. Na kończynie górnej mamy jeszcze przyczep dystalny bicepsa, który odrywa się od guzowatości kości promieniowej. Schodząc niżej do guza kulszowego, od guza kulszowego oderwie się ścięgno wspólne zginaczy, czyli bicepsa i półbłoniastego, przywodziciel od gałęzi kości łonowej, mięsień czworogłowy od rzepki, no i sam Achilles może oczywiście też oderwać się od guza kości piętowej. Swoją drogą bardzo ciekawe, że mięsień trójgłowy może uszkodzić się w zasadzie w każdy możliwy sposób. Jak dochodzi do oderwania ścięgna od kości? W tym przypadku pacjenci zazwyczaj relacjonują, że podnieśli
coś lub dźwigali, mięsień był już bardzo mocno napięty i nagle coś strzeliło. Co więcej, często dany mięsień, szczególnie w obrębie kończyny górnej, zrywa się w czasie konkretnej czynności. Na przykład chyba nie słyszałem o innym mechanizmie urazu mięśnia piersiowego jak wyciskanie na ławeczce. Z kolei dystalny biceps zrywa się często w trakcie martwego ciągu, przy czym zazwyczaj nie wytrzyma mięsień kończyny, która trzyma sztangę w odwróceniu przedramienia. 2-3 dni po urazie przyczepu mięśnia na skórze pojawia się spore podbiegnięcie krwawe, czyli potoczny krwiak czy zasinienie. Takie podbiegnięcie na skórze to prawie zawsze, niezależnie od przyczyny, wróży coś poważnego, coś niefajnego, złamanie. Oderwanie ścięgna od kości powoduje takie same jego cofnięcie wynikające z obkurczenia mięśnia, jakie omawiałem przy uszkodzeniu ścięgna na jego przebiegu. A co ciekawe, o ile wielu dyskutuje, czy przerwane ścięgno należy operować, bo niby zrośnie się w unieruchomieniu, wygoi, powstanie blizna, to już przy oderwaniu ścięgna od kości niewielu dyskutuje. Zazwyczaj spotkamy się z opinią, że ścięgno należy doszyć, chociaż jak teraz myślę, to nie mam pewności. W przypadku mięśnia piersiowego nie będzie tak zdecydowanej decyzji. Zginaczy pewnie też nie. No to chyba może jednak nie. Ale to pewnie wynika z tabu lub braku doświadczenia w leczeniu tych mięśni niż bardziej świadomych decyzji. Oderwanie ścięgna od kości powoduje, że ten mięsień już nigdy prawidłowo pracował nie będzie. Więc jeśli jest szansa, że dana osoba będzie potrzebowała tego mięśnia, to należy go dożyć na miejsce. No bo czy ktoś może nie potrzebować mięśnia? Tak. Myślę tu o osobach starszych, dla których sama operacja może być większą traumą niż posiadanie jednego mięśnia. I znowu, nie oznacza to, że u starszych osób, cokolwiek to znaczy, mięśni nie naprawiamy. Bo co jeśli odrywa się ścięgno mięśnia czworogłowego od rzepki? Ten mięsień nie jest niezbędny do chodzenia, więc spełnia się tutaj warunek, że dana osoba potrzebuje mięśnia, no i go naprawiamy. Decyzję o takim czy innym sposobie leczenia często pomaga nam podjąć badanie rezonansem magnetycznym, gdzie często nawet pacjenci są w stanie zobaczyć brak ciągłości swojego ścięgna, wielki krwiak i obrzęk. Sposobów na doszycie mięśnia do kości jest wiele. Dużo zależy od preferencji samego chirurga. Ja na przykład używam 2 sposobów. Jeśli doszywam ścięgno do kości, gdzie jest ona formą rurki, to używam tak zwanych endobatonów. W tej metodzie zakładamy zapętlone szwy ciągnące za koniec ścięgna, a w miejscu, gdzie chcemy je zamocować, delikatnie szlifujemy kość i wiercimy otworek przez jedną ściankę kości. A przez endobaton przekładamy założone wcześniej szwy, endobaton przez dziurkę wprowadzamy do wnętrza kości, a ten tam po obróceniu blokuje się. Następnie ciągnąc za nici dosuwamy ścięgno do kości, a wystające nici przeszywamy przez ścięgno, wiążemy i mamy gotowe mocowanie. Tak na przykład można zamocować ścięgno mięśnia piersiowego, przy czym z racji dużej szerokości ścięgna takie endobatony zakładam 3 i tu możesz je zobaczyć na kosteczce. Na podobnej zasadzie można zamocować ścięgno dystalne bicepsa, chociaż tutaj jest tendencja, aby w miejscu przyczepu przewiercić pierwszą warstwę korową na tyle szeroko, aby całe ścięgno wciągnąć do wnętrza kości, a mocowanie endobatonem zrobić na drugiej korówce. Drugą opcją mocowania jest użycie specjalnych kotwic, które najczęściej stosuje się do mocowania ścięgien mięśni stożka rotatorów w barku. Po to są stworzone. Kotwica to taki drobny implant, który możemy wkręcić w kość, a z niego wystaje 1 lub 2 nici. Charakterystyczne jest to, że w większości takich kotwic nitka przesuwa się wewnątrz implantu na poprzeczce, czyli finalnie, jeśli mówimy, że kotwica ma 1 nić, to w rzeczywistości wystają z niej 2 końce jednej nici. I analogicznie, jeśli kotwica ma 2 nici, to wystają z niej 4 końce. Sama kotwica może być wykonana
z metalu, najczęściej jakiejś formy tytanu. Może być zrobiona z materiału podobnego do plastiku, lub cała może być wykonana z nici. Mówimy wtedy o kotwicach tak zwanych all-suture. W takiej sytuacji po nawierceniu małej dziurki w kości i wprowadzeniu tam nitkowej kotwicy, jej brzegi zwijają się przy próbie pociągnięcia i blokują, nie pozwalając kotwicy wysunąć się, a reszta działa tak samo. A w przypadku takich mięśni jak zginacze uda, przywodziciele czy trójgłowy łydki, po usunięciu resztek tkanek z miejsca przyczepu wprowadzam kilka kotwic. Jeden koniec nici przeszywam przez ścięgno, następnie pociągam za drugi koniec nici, która została przeszyta przez ścięgno i dociągam w ten sposób ścięgno do kości. Utrzymując napięcie, przeszywam drugi koniec przez ścięgno i finalnie wiążę obie nitki ze sobą. Proste, nie? Wystarczy się to wyobrazić. Na koniec pewnie powinienem wspomnieć o jeszcze jednym sposobie doszywania ścięgna do kości. Jest to tak zwane szycie przezkostne, czyli znów odświeżamy brzeg kostny, potem wiercimy kilka małych dziurek na wylot przez kość, zakładamy szwy na koniec ścięgna, nici wciągamy do odpowiednich dziurek i odpowiednie pary wiążemy po drugiej stronie kości, dociągając w ten sposób ścięgno na miejsce. Ograniczenia w funkcjonowaniu po doszywaniu ścięgna do kości będą podobne jak w przypadku szycia samego ścięgna. Przez pierwsze 6 tygodni staramy się ograniczyć do zera napinanie takiego mięśnia, a przez kolejne 6 stopniowo zwiększać obciążenie, wprowadzając ruchy czynne bez oporu. Po 12 tygodniach wprowadzamy ćwiczenia z oporem, ale pełna aktywność sportowa to nie szybciej niż 6-9 miesięcy. Jeśli ktoś spyta o źródło tych informacji, to raczej trudno mi będzie wskazać konkretną. Przeglądając literaturę, opinie są bardzo rozbieżne i nie ma w tej sprawie konsensusu. Wiele opracowań pozwala na szybszy powrót aktywności w przypadku mniejszych mięśni i wolniejszy w przypadku większych. Zawsze jest tu jednak rozpiętość od 6 do nawet 12 miesięcy od naprawy. Przez cały okres rekonwalescencji konieczna jest bliska współpraca z fizjoterapeutą dbającym nie tylko o ogojony mięsień, ale również o całą resztę naszego ciała, które w tym czasie będzie w naturalny sposób kompensowało wyłączenie z aktywności danej okolicy ciała. A o fizjoterapii byłoby warto powiedzieć więcej, mam tego świadomość. I jeszcze do tego pewnie wspomnieć o profilaktyce tych urazów, więc pewnie niebawem spróbuję zaprosić do rozmowy fizjoterapeutę, żeby o tym opowiedział i go przepytam dogłębnie w tym temacie. No dobra, to tyle na dzisiaj. To wszystko, co przygotowałem. Chciałbym, aby przesłaniem tego odcinka było to, że uszkodzenie mięśnia czy ścięgna to uraz jak każdy inny. Wymaga odpowiedniej diagnostyki i prawidłowego leczenia w celu odzyskania optymalnej sprawności. Jak ktoś słyszy od doktora po badaniu klinicznym, że co prawda pewnie urwał sobie mięsień, ale sam się wygoi i że mięśni to się nie operuje, to najlepiej byłoby uzyskać jeszcze co najmniej drugą opinię. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Już dziś zapraszam na kolejne i jak zwykle życzę Ci fantastycznych aktywności sportowych przy rozpoczynających się wakacjach. No i oczywiście życzę Ci, aby Twoje mięśnie wytrzymały te aktywności. Do usłyszenia.